W pewnym lesie rósł sobie wielki, potężny dąb. W gałęziach tego dębu zrobiły sobie mieszkanie wiewiórki. Było ich 5. Mieszkanie było bardzo dobrze urządzone, miało 5 wielkich spiżarni, do których wiewiórki zbierały co roku mnóstwo zapasów po to, żeby przetrwać zimę. A że zima była w tym rejonie ciężka, długa i bardzo zimna, to spiżarnie były duże i trzeba było bardzo dużo uzbierać, żeby ją przetrwać. Wiewiórki co roku w pocie czoła wypełniały wszystkie 5 spiżarni aż po sufit różnymi smakołykami, orzechami, nasionami i tym wszystkim, co lubią wiewiórki. Mogłoby się wydawać, że skoro spiżarni było 5 i wiewiórek było 5, to praca była mniej więcej równo rozdzielona. Niestety jednak jedna wiewiórka była zupełnie inna od pozostałych 4. Miała na imię Bronia, miała bardzo piękne futerko, bardzo puszysty ogon, była trochę chyba filozofem i niestety nie pracowała tak jak pozostałe. Wtedy, kiedy inne biegały za nasionami, orzechami i innymi smakołykami, Bronia wylegiwała się na słońcu. Kiedy ją przyjaciółki pytały: Broniu, dlaczego nam nie pomagasz? Mówiła: ja zbieram słońce, będzie nam bardzo potrzebne przez zimę. Koleżanki się z niej śmiały i zbierały dalej. Kiedy po pewnym czasie zobaczyły, że Bronia siedzi na łące i wpatruje się w kwiaty, znowu zapytały, już trochę bardziej zazłoszczone: Broniu, dlaczego nam nie pomagasz? Co robisz? Zbieram kolory. Zbieram wszystkie te kolory, których nie będzie widać w trakcie zimy. Koleżanki pośmiały się z niej, obruszone już coraz bardziej, i zbierały dalej swoje smakołyki. Po chwili znowu zobaczyły, że Bronia siedzi pod drzewem, ma zamknięte oczy i głęboko myśli. Zapytały, już naprawdę bardzo złe: Broniu, co robisz, dlaczego nam nie pomagasz? Bronia powiedziała: zbieram słowa, zbieram opowieści, które będziemy sobie opowiadać przez długie, zimowe miesiące. Zupełnie zostawiły swoją koleżankę, myśląc, że jest leniem i wariatem, i wróciły do swojej pracy. Uzbierały 5 pełnych spiżarni różnych smakołyków. Kiedy nadeszła zima, przez pierwsze tygodnie było mnóstwo zabawy, mnóstwo śmiechu, mnóstwo radości. Wiewiórki jadły swoje ulubione orzechy, tańczyły, śpiewały, było cudownie. Jak się łatwo domyślić, z ubiegiem tygodni, miesięcy, zapasy zaczęły się kończyć, smakołyki zaczęły się kończyć, zostały tylko zwykłe nasionka, niesmaczne korzonki, już nie było smakołyków. Wiewiórki coraz bardziej smutniały, coraz bardziej traciły energię, coraz bardziej leżały smutne w swoim mieszkaniu, pustym, zimnym, gdzie już nie było nic, co mogłoby wzbudzić jakąś radość. Wtedy Bronia zaczęła opowiadać. Mówiła o cieple słońca, mówiła o kolorach, a potem opowiadała długie, fascynujące historie. Kiedy zima zaczęła się kończyć, wiewiórki żyły tylko kolorami, tylko słońcem i tylko opowieściami swojej koleżanki Broni. Wszystkie 4 powiedziały: Broniu, bez ciebie nie dałybyśmy chyba rady. To nie jest bajka o tym, że niektórzy powinni pracować, a inni, tak zwane lekkoduchy, mogą marzyć, pisać wiersze i myśleć o niebieskich migdałach. Nie. To jest opowieść o twoim wnętrzu. To jest opowieść o tym, że potrzebujesz rzeczy do przeżycia, potrzebujesz rzeczy materialnych, potrzebujesz jedzenia, potrzebujesz pieniędzy. I to wszystko prawda. Ale jeśli nie będzie w tobie jednej części, nazywamy ją duszą, która będzie się nieustannie napełniać i magazynować dobrem, miłością, pięknem, to chociaż miałbyś wszystkie skarby świata, zginiesz, bo zima jest długa.